wielkim finale naszej azjatyckiej wyprawy zabieram Was na poszukiwania najbardziej absurdalnych pamiątek, w tym śmierdzących, ale jakże intrygujących czekoladek z duriana. Pokażę Wam, jak zjeść królewskie śniadanie, uwaga, za 1,5 złotego. Sprawdzimy też, czy smartwatch, który miał wytrzymać miesiąc bez ładowania, rzeczywiście to osiągnął. Opowiem Wam również o tym, jak podłączając niewinną ładowarkę do telefonu, wybiłem bezpieczniki i odciąłem zasilanie w całym rzędzie w samolocie. Musicie o tym wiedzieć, żeby nie zaliczyć podobnej wpadki. Zostańcie do końca, bo zderzenie z europejską rzeczywistością po 36 godzinach w podróży bywa bolesne. Zaczynajmy. Tymczasem jesteśmy już wstępnie spakowani, natomiast o 19:00 wyjeżdżamy na lotnisko, ale ze względu na to, że chciałbym przywieźć coś dla mojej rodziny, to jesteśmy tutaj w sklepie u wujka, u którego kupię te pyszne ciasteczka, które widzieliście w poprzedniej części. No ale tak przeglądam, popytaliśmy wujka, mówi, że nie ma, no przyszedł sam sprawdzić, mówi nie ma. Natomiast te wyglądają mało atrakcyjne, natomiast jedliśmy je wcześniej, są przepyszne. Walnut, takie bardzo fajne, o smaku orzecha, naprawdę ciężkie, tak więc są takie wilgotne i orzechowe w środku. Wezmę takie właśnie, może coś jeszcze, jakiś smakołyk właśnie na czas lotu. Spójrzcie tylko na te woreczki, żadnego kolorowego logo, żadnej kampanii marketingowej, tylko prosta etykieta z wagą i ceną. Takie rzemieślnicze ciasteczka to w Malezji coraz rzadszy widok, systematycznie wypierany przez masową produkcję i sterylne supermarkety. Żeby uświadomić Wam, jak głęboko zakorzeniona jest to tradycja, dodam, że mama mojej narzeczonej pamięta te wypieki ze swoich lat młodzieńczych. Moja narzeczona sama również świetnie wspomina z własnego dzieciństwa i, jak twierdzi, ich smak pozostał wciąż niezmieniony. Jeśli ktoś z Was pamięta prawdziwe krówki kupowane 30 lat temu na wagę, to dokładnie wie, o jakim zjawisku mówimy i dlaczego warto zwracać na to uwagę. Tamten brak opakowania paradoksalnie gwarantował, że płaci się za czysty, autentyczny produkt. Dlatego, jeśli będziecie w Malezji, polecam szukać właśnie takich niepozornych, osiedlowych sklepików. Warto spróbować tych lokalnych rzemieślniczych przysmaków, bo to relikt przeszłości, który rynek wkrótce całkowicie wchłonie. Okej, słuchajcie, wróciliśmy ze sklepu. You can open it. Swoje już zjadłem, natomiast wujek nam jeszcze wcisnął coś takiego, to jest na Silemak. Swój zjadłem, no nie nagrywałem, bo myślałem, że tam nic specjalnego, natomiast było absolutnie genialnie przepyszne. Czyli macie ryż, jajeczko, tam jest sos, tu są takie malutkie rybki, bo właśnie to jest na Silemak, tak? I orzeszki. I ten sos jest mega pyszny, natomiast całość tak podana, tutaj macie liść w papierku, taki zwykły take away i coś takiego kosztuje między 1,50 a 2 ringgity, czyli można powiedzieć, że albo niecałe te 1,5 złotego, albo jakieś złoty 70 w tych okolicach i coś takiego na śniadanie absolutnie genialne. Jeżeli nie chce Wam się gotować, no to czemu nie wydać właśnie ledwo złoty 50 w tych okolicach. Pycha. Po kilku kolejnych wizytach w Malezji mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że jest to moje ulubione danie. Proste, ale niesamowicie smaczne i w pełni satysfakcjonujące. Połączenie ostrego sosu, chrupiących prażonych orzeszków ziemnych, małych rybek i ryżu robi tutaj niesamowitą robotę. Jeśli nie chce się Wam gotować na śniadanie, to czemu nie wydać ledwo 1,5 złotego na coś tak absolutnie genialnego? Lecz czas ucieka, a nasza wizyta powoli dobiega końca. Jest około godziny 19:00. Zostawiamy za sobą dom rodziców w Melace i wyruszamy już w stronę Kuala Lumpur. Jeśli uważnie oglądaliście poprzednie odcinki, to nieraz widzieliście, że autostrady są raczej dość luźne. Oczywiście zależy od regionu, ale po przejechaniu tymi autostradami już kilka tysięcy kilometrów w ciągu ostatnich lat stwierdzam, że jest naprawdę fajnie i ciężarówek raczej nie spotyka się wcale tak dużo. Za to jeździliśmy zwykle za dnia, ale teraz, zresztą sami zobaczcie. Po zmroku pojawia się ich całe mnóstwo, jeszcze tyle tutaj naprawdę nigdy nie widziałem. I jak się okazuje, wynika to z lokalnych przepisów. Wjazd ciężarówek na główne drogi wokół stolicy jest surowo zakazany w godzinach szczytu, więc kierowcy tranzytowi czekają aż minie ta 19:30 i dopiero wtedy masowo wyruszają w trasę. Jeśli planujecie wynająć w Malezji auto, to może to być dla Was mega ważna informacja. Jazda w takich warunkach, nie należy przecież do super relaksujących, ale po około 2 godzinach przed nami już widać terminal. Jesteśmy już na lotnisku, jest po godzinie 9:00, w zasadzie 20 minut po 9:00. Wylot mamy dopiero o 2:00, tak więc zostaje nam mnóstwo czasu,
Chyba po to, żeby coś zjeść. Pamiętacie, jak w pierwszym odcinku wspominałem wam o moim smartwatchu? Jest to Garmin Crossover Tactical Solar, coś takiego. Mówiłem wtedy, że jest to jeden z niewielu smartwatchy na świecie, któremu faktycznie można ufać i nie brać ładowarki na wakacje. Pokazuje on tutaj temperaturę, powiadomienia, tętno, a do tego ma fizyczne wskazówki. Po 3 intensywnych tygodniach wciąż ma 8% i pokazuje 3 dni pracy. Fakt, przez codzienne używanie podświetlenia i alarmów bateria spadła nieco szybciej niż zakładała to specyfikacja, ale i tak jestem ogromnym fanem. Link dla ciekawskich zostawiam w opisie. Lotnisko w Kuala Lumpur to ogromny kompleks, w którym łatwo się zgubić, ale też doskonałe miejsce, żeby wydać ostatnie ringgity przed wylotem. Bardzo lubię zbierać magnesy na lodówkę i mam ich całkiem sporo, ale tym razem postanowiłem poszukać czegoś innego, co będzie jeszcze bardziej specyficznym wspomnieniem z tej wyprawy. Czegoś, co naprawdę zapadnie w pamięć przez swoją unikalność. Idę zobaczyć, co mają w sklepie ze słodyczami. Mają różne słodycze, oczywiście z wieżami, dwiema, Petronas Towers. Natomiast to, co mnie najbardziej interesuje, to jest coś takiego. Ostatnio też kupiłem coś takiego rodzinie, oczywiście czekolada o smaku duriana, czyli pachnie, jakby ktoś zwrócił. Jest to ciekawostka oczywiście, widzieliście, jak jadłem duriana wcześniej, więc coś takiego warto by było kupić, bo moim zdaniem to jest naprawdę ciekawy prezent. Skoro samego duriana nie można, to Musa King. Musa King jest ten właśnie jeszcze bardziej mocniej pachnący i chyba coś takiego sprawię dla posmakowania. W tamtym pudełku za wiele nie ma słodyczy, dlatego myślę, żeby coś kupić może bardziej opłacalnego. Tutaj za 3 dyszki jest, ale to chyba biała kawa. Nie wiem, czy znowu jest sens kupować aż tyle, jeżeli naprawdę tego nikt nie zechce wypić ani zjeść, żeby się zmarnowało, chyba żeby zaryzykować. Tu w sumie jeszcze widzę coś ciekawego, na co może się skuszę. Jest tiramisu, takie kuleczki z durianem. Widzę, że one trochę ważą. Cena 150 gramów, cena 25, czyli jakieś 20 zł pewnie. Natomiast jeszcze taka opcja, ta jest urocza, mega urocza. Cena, gdzieś widziałem chyba cenę, coś podobnego powinno być. Takie pralinki z durianem. Waga też 150 gramów, może i na to się skuszę. Kolejny terminal i dalej szukam czekoladek. Tutaj z kolei jest jeszcze kawa, coffee beans do zmielenia sobie, też o smaku, zapachu duriana. Tutaj jeszcze zauważyliśmy, że jest coś takiego jak Blackthorn. To jest taki, który jadłem poprzednio i tu jest tester. Mogę... Cholerka. O fu. Ale śmierdzi. Okropnie cuchnie. Ale jest taki delikatny meszek z tego. Nie wiem co powiedzieć. Ciekawe i słodkie i teraz trochę mi już lepiej smakuje niż na początku durian, ale wciąż ma się wrażenie, że chyba ktoś coś zwrócił. Więc jak tutaj u góry jest Blackthorn, to tutaj jest Musang King, czyli ten taki bardziej jeszcze nieprzyjemnie pachnący, albo przyjemnie, nie? Naprawdę to jest coś, co absolutnie musicie spróbować, czyli król wszystkich owoców. No i może się przekonacie, no. Dobra, moi kochani, finalnie decyzja padła jednak na to, bo pudełko jest naprawdę mega. Gramatura tutaj gdzieś widziałem chyba przed chwilą 120 gramów, no oczywiście mniej, natomiast myślę, że coś takiego może rodzice mogliby sobie postawić u siebie gdzieś za szybką, no bo jest Kuala Lumpur, jest durian, no i to ładnie wygląda, no. Niech oboje posmakują z czegoś takiego. Wyszliśmy z czekoladek, ale jesteśmy właśnie na jakichś takich pierdołach. Zobaczcie, ile tutaj kosztują magnesiki. Takie same magnesy z wieżami Petrona, za które na lokalnym markecie płaciliśmy 3 ringgity, tutaj kosztują aż 25. Tutaj już jest totalne szaleństwo, zobaczcie, jest w zasadzie wszystko. Cena jest taka trochę wyższa, po 47, 43, ale widzicie, to jest już większe opakowanie i jest taki fajny, miękki miąższ, przynajmniej tak to wygląda, absolutnie już apetycznie. Cały czas czuję ten tester, który tam jadłem. Czuję jakby nie wiadomo co zjadł. Albo ten. W każdym razie tutaj naprawdę można dostać wszystko 32,90, coś takiego. Też ciężkie, konkretne. Może i się skuszę. Albo jeszcze takie pralinki. Kupujemy w ogóle tyle tego. A natomiast tu jeszcze widzę, zobaczcie, takie jakby ban z wylewającym się duriankiem. Widzicie?
to musicie wziąć dla rodziny, dla wszystkich znajomych, niech spróbują. Widzicie, w zasadzie wszystko już jest z tego duriana, ale no wszystko jest naprawdę ciekawe, nie? Do wyboru. A no tutaj to już mango. Mango też słynie, nie? Ale mango to w Polsce bierdziście, tego nigdy nie uświadczycie. Chyba w Polsce. Chyba, że ktoś przywozi. Jak tak, to napiszcie w komentarzach. Zanim jednak wylecimy, mamy jeszcze trochę czasu do zabicia, a skoro przed chwilą wydaliśmy sporo na smakołyki dla rodziny, czas teraz przyoszczędzić na wodzie. Płacenie 12 ringgitów za małą plastikową butelkę pełną mikroplastiku byłoby obelgą dla mojej polskości. Oczywiście nie kupuje się wody, tylko dlatego ma się własną buteleczkę po to, żeby nabrać tej wody. No nie za darmo, ale za darmo, tak? Nie ma co płacić za wodę. Natomiast przechodziliśmy zaraz przy fontannach i obydwie były out of order, wyłączone, jakkolwiek to nazwać. No i szukamy. No w takim razie nie ma sensu płacić za... Ja dużo piję, dużo potrzebuję pić, tak więc wolę też mieć swoją butelkę zdrowszą niż jakieś tam małe plastiki cudze. Nawet nieważne o co chodzi. Wolę fontannę. Tak więc wracając do fontanny, to no, najlepiej się było zapytać gościa, jakiś był cleaning service. Powiedział, że C30, że gdzieś do góry mamy wbić i tam będzie coś takiego. Tak więc idziemy zobaczyć, czy uda nam się nabrać wody pitnej do naszych buteleczek i w sumie termosów. Tutaj widzicie, nie działa work in progress. I z obydwu stron, tam jest gdzieś z drugiej strony, nie działa. I widzę, daleko przed nami to niebieskie. Jestem fanem termosów i przerobiłem ich całe mnóstwo. Większość z nich to, no niestety nie wypały. Albo krótko trzymają temperaturę, ciekną, albo nie mają blokady zamknięcia. Zabranie czegoś takiego do samolotu może skończyć się zalaniem bagażu, bo przy zmianie ciśnienia w kabinie po prostu wywala w nim korek. Niedawno zainwestowaliśmy w jakieś takie lepsze termosy ze słonikiem. Tanie może nie były, ale jak dla mnie jest to sprzęt tak zwany endgame. Kawa parzy po 12 godzinach, woda z lodem trzyma praktycznie cały dzień, a doskonała izolacja eliminuje kondensację. Butelka nie skrapla się na zewnątrz, więc plecak i elektronika są w 100% bezpieczne, a blokada gwarantuje szczelność. Jeśli macie dość produktów, które zawodzą w podróży, to link do takiego samego, co używamy, zostawiłem w opisie. No i elegancko. Wypiłem prawie całą butelkę, czyli 1-litrową butelkę wody. No, pić mi się chciało. No i jeszcze całą nalałem sobie z powrotem. Nalaliśmy sobie też do termosu wodę. Można było tutaj dostać ciepłą wodę, więc jeżeli chcecie sobie jakąś herbatkę swoją z domu zaparzyć albo jakąś kawę rozpuszczoną wziąć, to nie ma z tym problemu. A skoro już jesteśmy na odlotach, no to zobaczcie, że przez ten cały okres w Malezji zużyliśmy w zasadzie tylko 4 GB. Oczywiście w domu rodzice mają Wi-Fi, no i to w sumie tyle, co korzystaliśmy. Jak byliśmy tam gdzieś u rodziny, u cioci, u wujków, to tam z telefonu się czasem korzystało, ale do Wi-Fi się nikt nie podłączał i na praktycznie te 10 dni 4 GB w zupełności wystarczyło. Oczywiście nikt nie oglądał YouTube'ów na tym, ale do takiego zwykłego korzystania i do korzystania z RedNote, czyli z takiego jakby powiedzmy TikToka, spokojnie wystarczyło tyle danych. Do sprawnego poruszania się po obcym kraju wcale nie potrzeba ogromnych pakietów. Zakup takiego podstawowego transferu to przy kosztach całej takiej wycieczki jest wręcz żaden, a całkowicie eliminuje ryzyko odcięcia od świata. Dlaczego posiadanie Saili uważam więc za absolutną konieczność? Otóż zrozumieliśmy to dobitnie kilka miesięcy temu, gdy byliśmy w Maroku. Odwiedziliśmy chociażby tam miejsce, gdzie nagrywali Asterixa i Obelixa misję Kleopatra. Zresztą to jeden z moich ulubionych filmów. Widzieliśmy też wioskę, która służyła do nagrania Gladiatora i wielu innych produkcji. Co prawda, akurat w tym czasie nie było tam wstępu, bo trwały przygotowania do kolejnych zdjęć, ale Maroko to niesamowicie ciekawy kraj do odwiedzenia i wiecie co? Tam też używaliśmy Saili. Jasne, lokalna karta kupiona na lotnisku byłaby tańsza, gdyby w ogóle była dostępna. My wylądowaliśmy jednak około północy i nie było żadnych szans, aby taką kartę kupić. Co w takiej sytuacji? No cóż, zostajecie z ręką w nocniku. U polskich operatorów za 1 megabajt danych w roamingu poza Unią Europejską płaci się często ponad 40 zł. Samo sprawdzenie mapy i dojazdu do hotelu to kilkaset złotych na rachunku. A co jeśli macie telefon na kartę? Porze wam w momencie wszystkie środki i koniec zabawy. Dlatego jeśli lubicie podróżować, jazda bez internetu to czyste szaleństwo.
Co więcej, Saily ma podpisane umowy z wieloma operatorami. Jeśli zasięg jednego w danym regionie kuleje, eSIM automatycznie łapie sygnał drugiego operatora. Jeśli kupicie fizyczną kartę na lotnisku, no to cóż, jesteście uwiązani tylko do jednej sieci i w razie braku zasięgu macie przekichane. Łatwo więc zrozumieć, dlaczego do moich vlogów wybrałem właśnie ich. Przy wyborze jakiegokolwiek pakietu na dowolny kraj czy region z moim kodem TMHD otrzymujecie aż 15% zniżki. Link oczywiście w opisie, a jeśli oglądacie to na komputerze, możecie po prostu zeskanować kod QR z ekranu. Tak więc mam nadzieję, że ta zniżka przyda się na Wasze najbliższe wycieczki, a skoro kwestie internetu mamy już jasne, a lotnisko, pamiątki i woda zostały bezpiecznie spakowane, nie pozostało nam nic innego jak wejść na pokład i znaleźć nasze miejsca. Przed nami pierwszy ponad 7-godzinny lot do Dubaju i wszystko byłoby super, ale zaraz po starcie szybko okazało się, że niechcący popsułem lot współpasażerom, a przynajmniej pozbawiłem prądu cały nasz rząd siedzeń. Jeszcze przed wzbiciem się w powietrze możecie zauważyć, że przy gniazdku sieciowym fotelu świeci się takie małe, zielone światełko. Niestety, chwilę później, gdy podłączyłem tam swoją ładowarkę, świeciło się już na czerwono, więc tak, to bez dwóch zdań moja wina. Co się więc stało? Otóż podłączyłem do gniazdka moją potężną 200-watową ładowarkę i natychmiast wywaliło bezpiecznik. To nie było żadne zwarcie. Lotnicze gniazdka mają bardzo rygorystyczny limit mocy, zazwyczaj ograniczony do zaledwie 75, maksymalnie 100 watów. I oczywiście nie planowałem ciągnąć z niego przecież od razu 200 watów, a miałem zamiar sobie tylko pograć na handheldzie bez rozładowywania baterii, czyli przy poborze bliższym 40 watów. Skoro gniazdko nie działa, to szlak trafił te plany. Można było pograć tylko tyle, na ile pozwalała bateria, a resztę lotu po prostu przespać. W każdym razie, i jest to coś, co warto, abyście zapamiętali, problem w tym, że tak potężna kostka zaraz po podłączeniu ładuje kondensatory i to tak brutalnie, że nawet gdy podłączam ją w domu, potrafi rzucić iskrę. Tak samo mocniejsze karty graficzne popierające 350 czy 450 watów też potrafią na ułamek sekundy zassać 700 czy 800 watów energii. Dlatego w komputerach musimy mieć znacznie mocniejszy zasilacz niż w teorii byłoby to nawet wymagane. Po tej przygodzie już tej ładowarki nigdzie nie planuję zabierać, a zamiast tego biorę 70-watowy, ultramalutki zasilacz Ankera. Spokojnie wystarczy on do ładowania handhelda, telefonu, smartwatcha i to jednocześnie. Biorę też ze sobą 160-watowy powerbank, bo nie każdy samolot przecież ma gniazdka sieciowe, ale ma USB, które powerbank naładuje. Materiał o tych sprzętach też jest już na kanale, więc warto zajrzeć. Jesteśmy w Dubaju, troszkę pospaliśmy w czasie lotu, natomiast teraz musimy się szybciutko przesiąść, ponieważ mamy niewiele czasu, żeby właśnie to zrobić. Tak więc się trochę śpieszyliśmy, ale wygląda na to, że jest ok, ponieważ sam wylot do Dublina został opóźniony o 20 minut, więc mamy trochę ekstra czasu. Oczekując około 3 godzin na nasz kolejny lot, trzeba było jakoś zabić czas. Skoro odespałem w samolocie, mogłem w końcu odpalić X1 Pro i trochę popykać. Jest to super urządzenie do grania w podróży. Oczywiście pod warunkiem, że w samolocie nie uwalicie sobie gniazdka albo macie w zapasie wspomniany powerbank. W domu, pomimo posiadania sensownego desktopa, często używam go do grania w łóżku czy na kanapie, ale to właśnie w podróży ten sprzęt pokazuje swój pełny potencjał. Na tym wyjeździe mogłem porządnie przetestować tego handhelda w praktyce i stwierdzam, że z powodzeniem potrafi zastąpić on mojego 16-calowego, ciężkiego laptopa. Na tych przebitkach możecie zresztą zobaczyć, jak używam go do pracy w nowym domu rodziców w Malezji. I tak, jak pewnie zauważyliście, dom jest już wykończony. Pokazałem Wam go wcześniej w odcinku 5, a następny materiał z Azji będzie w całości poświęcony właśnie jemu. Opowiem w nim m.in. o tym, ile dokładnie kosztowało całe to wykończenie i zajrzymy w każdy zakamarek. Upewnijcie się więc, że macie wciśniętą subskrypcję i włączony dzwoneczek powiadomień, żeby tego nie przegapić. Wracając jednak do X1 Pro, to z doczepianą magnetycznie klawiaturą robi on wszystko to, co normalny komputer, więc po co dźwigać w plecaku coś większego i cięższego? 12-rdzeniowy, 24-wątkowy procesor, 4 TB dysku i 64 GB ultra szybkiego RAMu DDR5 sprawia, że z takimi bebechami nie jeden desktop jest od niego po prostu słabszy. Może i wygląda jak zwykły tablecik, ale technologia poszła tak do przodu, że to maleństwo przegania wydajnością zdecydowaną większość komputerów stacjonarnych w polskich domach. Dosłowne, ale też niepozorne szaleństwo.
Jest to wyśmienita opcja dla kogoś, kto potrzebuje wydajnego laptopa w drodze, ale lubi też czasem w coś pograć. Pełna recenzja tego urządzenia oczywiście znajduje się już na kanale. Link podepnę Wam w prawym górnym rogu. Już się ładujemy. To jest nasz samolot. Lotu będziemy mieli ponad 7 godzin. Miałem taką cichą nadzieję, że może w tej maszynie instalacja elektryczna jest nieco inna i tym razem nie wywalę bezpieczników. No cóż, zgadnijcie, byłem w błędzie. Na tym nagraniu widać, że światełko przy gniazdku świeci się już na czerwono. Tak więc gratulacje dla mnie, znowu to zrobiłem. Like i komentarz dla mojego zaparcia od Was chyba się należy. Przez ten niewypał zostałem skazany na USB pod ekranem pokładowym, które dawało zawrotne, uwaga, 2 waty mocy. Chociaż i tu spore zaskoczenie. W trybie samolotowym przy odpowiedniej jasności ekranu te marne 2 waty nie tylko utrzymywały moje urządzenie przy życiu, ale pozwoliły na komfortowe oglądanie wideo przez resztę 7-godzinnego lotu. Dolecieliśmy, jesteśmy absolutnie wykończeni. Czekamy już na bagaż, natomiast przez ostatnie 36 godzin spałem ledwie 4 godziny, z czego to było spanie w fotelu, na siedząco, z bólem pleców, z bólem szyi. Tak więc no, zaraz chyba weźmiemy taksówkę, bo nie chce nam się naprawdę tłuc przez całe miasto autobusami. W sumie 2, no ale to zeszłoby około 1,5 godziny, żeby dojechać do domu, chociaż tak naprawdę to jest 12 km, tak więc niewiele. Taksówką to jest dosłownie 15 minut około kwadransu. Tak zerkam, czy już jedzie coś naszego. Natomiast wrócę do domu, jeszcze muszę wyrenderować ponownie cały ten materiał o słuchawkach, o którym wspominałem wcześniej. A to dlatego, że DaVinci Resolve taki jest i parę razy tam był fail za którymś razem. Tak więc to mam na pewno do zrobienia na dzisiaj, ponieważ na jutro chciałbym wrzucić. Dzisiaj jest piątek, kończy się już, nawet nie wiem, która jest godzina, bo przez te zmiany czasowe łącznie, nie wiem, 7-8 godzin wstecz, ponieważ na wschód jechaliśmy, lecieliśmy w zasadzie. No, tak więc jutro rano chciałbym wrzucić na sobotę, żeby był materiał, więc jeżeli jesteście ciekawi materiału o słuchawkach, to on już jest na pewno na kanale, więc mówię to ja z przeszłości o przyszłości. Jakoś tak. Zdarzenie z chłodnym, deszczowym i wiecznym Dublinem po 3 tygodniach w Azji zawsze jest nieprzyjemnie brutalne. Tak w ogóle nie jestem pewien, czy o tym wiecie, ale YouTube ma teraz ten nowy, ciekawy algorytm, dzięki któremu dokładnie wie, jaki materiał ty, mój drogi widzu, chciałbyś obejrzeć jako następny. Oczywiście, że ten trik bazuje na AI, czyli tej sztucznej inteligencji, która jest teraz jakże popularna. W każdym razie algorytm twierdzi, że bardzo spodoba Ci się ten konkretny film, który widzisz właśnie na ekranie. Każdy tutaj widzi coś innego, ja nawet sam nie wiem, co się tam teraz Tobie pokazuje. Więc sprawdź ten materiał i do zobaczenia w następnym.